the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj wychodzimy do was z bardzo dużą ilością informacji, a to, że przyszli nam nowi dwaj dowódcy, dzisiaj sobie omówimy jednego, potem dostajecie kolejny filmik z nowym dowódcą garnizonu i trzeci filmik dotyczący wszystkich nowych nowości, które u nas w roku, jakby tak powiedzieć, się pojawią i też omówimy parę, bo tam jest dużo takich rzeczy, którzy gracze różnie na to patrzą, różnie mają, jakby tak powiedzieć, do tego podejście, też jakieś inne jakby pomysły na te nowe, jakby tak powiedzieć, rzeczy, które w Rise of Kingdoms za niedługo się u nas zdarzą. Za niedługo, przypuszczam, że które tam nie będzie to miesiąc, dwa, myślę, że to może troszkę później wyjść, ale wiecie, Lilith lubi się śpieszyć czasem. A dzisiaj po prostu mówię o nowym dowódcy i chyba nie przesadzę, jak powiem, nowym OP dowódcy piechoty, nie? Dla mnie, ja naprawdę uważam, że ten dowódca będzie sztosem, nie? Zresztą zobaczcie. Mamy tutaj pana Baiku, czyli to jest wszystkie przecieki, które wam wrzucałem tydzień temu się, że tak powiem, parę dni temu się na pewno, jakby tak powiedzieć, no potwierdziły. W sumie ja wam przecieki na jednym grupie chyba wysłałem 2 dni temu, a w sobotę wychodziły? Tak, w sobotę mieliśmy przecieki. Wszystkie przecieki, jakby tak powiedzieć, się potwierdziły i w tym momencie BIQ jest to dowódca piechoty OpenFiel, który no jest już tutaj dostępny od Lilith, czyli Lilith nam go już pomalutku ogłasza, mówi, słuchajcie, lecimy, czas po prostu ruszyć z tym tematem po kawalerii, no i ruszyli bardzo mocno po smite damage, bez dwóch zdań. Widzieliśmy, że coś takiego prawdopodobnie się pojawi, chociaż ja się łudziłem, że to wyjdzie, żeby zastąpić Ragnara, Scipio Prime, a nie Ragnara, żeby właśnie był do Ragnara Prime. Lecz no w tym momencie dostaliśmy kogoś, kto prawdopodobnie Williama Wallace'a spakował i odesłał. No chyba, że ktoś gra na 3 marsze piechoty, no to wtedy tak, wtedy ten, jakby tak powiedzieć, William Wallace się jeszcze jakoś tam uchowa. Tym bardziej, że potrafi nieźle trzymać jako tank. Zobaczymy, czy to dalej się oczywiście nie zachowa, ale coś mi się zdaje, że William Wallace zostanie spakowany i odesłany. No ale przejdźmy może do umiejętności, bo ten dowódca jest naprawdę... Pokażę wam najpierw wersję angielską, przejdziemy, potem przejdziemy do Polski. Same tutaj te statystyki, które widzicie z pierwszego, drugiego te umiejętności, tutaj mamy już tą ekspertyzę, tutaj już mamy, jakby tak powiedzieć, jakby kolejny, trzeci, czwarty poziom umiejętności. Po samych tych tutaj już screenach, które macie po angielsku, widać mega, ale mówimy sobie wersję polską, bo przypuszczam, chcecie posłuchać po polsku niż po angielsku, jak to wygląda. Słuchajcie, smite damage w 5 wrogi oddziałów, wachlarz typowy, klasyczny, jak w Przyliu, 2400 damage'u. Bom. Do tego cel zmniejsza obrażenia każdego celu o 15%. Każdy cel ma 30% szans na otrzymanie 15% dodatkowych obrażeń. Sztos. To już sama ta umiejka naprawdę robi robotę, ale popatrzmy, czy ten dowódca będzie przeżywalny, czy ten dowódca w tym momencie, poza tym, że będzie mocno bił, to on jeszcze tego versatility będzie dobre. Lecimy druga umiejętność. Mamy 20% szybkości, 10% zdrowia, 40% ataku. No, może tego PZ, jakby było 20%, to już byłoby trudniej, ale nie można mieć wszystkiego. Słuchajcie, to jest naprawdę dobry dowódca. Przechodzimy dalej. Oddziały tego dowódcy zadają o 10% więcej normalnych obrażeń, czyli to, co potrzebują do smite damage. Atakują oddziały polowe, jest oddział, znaczy jak atakuje oddział polowy i jego oddział zyskuje 10 ładunków złośliwości, czyli 10 punktów szału, tak, po wejściu do walki. 10 szału za każde 10% utraconych jednostek. 5% do premii obrażeń zadawanych przez cios, do 30% za każde 10 brakujących jednostek. Lol? Widzicie, co ja tutaj? To jest mega OP, nie? Wojska nie zrzeszone jest w garnizonie na mapie. Aha, czyli to muszą być poza czyli okej. To musi być to typowo po open field. Obrażenia, uderzenia to mamy smite damage, czyli 10%, 5% do uderzenia, premia do obrażeń, smite maksymalnie do 30%. Wow! Naprawdę. Skok. Nie, jak to będzie biło, nie? Dobra, przejdźmy dalej, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, która mnie tam bardzo interesowała, ale to idziemy dalej. No, czwarta umiejętność.
Jeżeli oddział tego dowódcy znajduje się na mapie po poważnym zranieniu 400 000 jednostek, wroga zyskujesz 5% do normalnych obrażeń. Kiedy liczba pozostałych jednostek spadnie do 50%, zadaje o 60% więcej obrażeń i otrzymuje o 30% mniej obrażeń przez następne 6 sekund. Gdy liczba pozostałych jednostek spadnie do 15%, zadaje o 100% więcej obrażeń i otrzymuje o 50% mniej obrażeń przez następne 6 sekund. Aha. Efekt ten nie może się aktywować raz, ten efekt może się aktywować raz na godzinę, rysuje się, gdy dowódca wyjdzie do twojego miasta. Boom! Jak to powiedziałby Apokalipte? Bum, 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 nie? Nie. No nie, no to jest mocny dowódca, nie? Naprawdę. Będzie mocny dowódca. Jeszcze boję się, że może tu on będzie naprawdę mocno bił, boję się, że on będzie miał przeżywalność słabą i na przykład nie wiem, czy może Liu nie będzie miał lepszej przeżywalności, ale to zaraz przejdziemy dalej, bo może jak będziemy robić parowania, ale przejdziemy się do tego efektu. Jeżeli oddział tego dowódcy atakuje oddział na mapie i oddział zyskuje 10 ładunku efektu malicy za każdym razem, gdy używa aktywnej umiejętności, to są staki, tego co pamiętam, jak to czytałem po angielsku, tak? Czekajcie. Przelecimy sobie, jak tu mamy wersję angielską, przecież to trzeba się mamy tu. Tak, to są staki, czyli te staki, ale tutaj powiedzmy, czy czwartej tej umiejętności po angielsku, jak było, to też chodziło o te staki. Pilot Drops. Tak, tutaj też są te staki, takie stack Malice, tak się nazywa ten. Że tutaj po prostu jak osiągamy te staki, to bijemy też mocniej. Tak samo jak tutaj mamy po polsku przetłumaczone tą wersję. Czyli jeżeli oddział tego dowódcy atakuje oddział na mapie, czy to nie był szał, to były staki. Ja tam pomyliłem, bo tłumaczenie też nie... Czyli tutaj tu nie chodzi o szały, tylko po prostu te staki, które się tam kumulują. No to i tak jest dobre. Czyli te staki naprawdę robią robotę. Ich oddział zyskuje 10 staków ładunku Malice za każdym razem, gdy używa aktywnej umiejętności. Jeśli liczba staków Malice jest wyższa niż procent pozostałych jednostek celu, zużywa 10 staków Malice, aby zadać celowi obrażenia typu Smite Damage. Damage faktor będzie 300. Ok, zyskuje również 10% premii do zadawanych ciężkich ran i 20% premii do szybkości regeneracji Rage'a na sekundę. Czas odnowienia 1 sekunda. I tak, współczynnik obrażeń Smite będzie wtedy 300, bonus za ciężkie rany wyjdzie 10% i bonus za szybkość zyskiwania ciekłości 20%. I w tym momencie on, nie wiem, ale to tak wygląda z tych talentów, że jakby on im bardziej obrywa, tym on mocniej bije. Tak, ja to tak wnioskuję, że tak jak patrzymy po tych talencie tutaj i jak patrzymy tu, to im on bardziej obrywa, nie? Tym on po prostu mocniej bije. Tak? Czekajcie. Tu mamy akurat skres, za którym spadnie 50, zadaje 60%. Ok, a gdy liczba pozostałych jednostek spadnie do 15%, no tak. Czy warto tym dowódcy walczyć nawet jakby był pierwszy, jakby był nawet tam na czerwonym. Nie schodzić z nim wcześniej do zamku, jak to czasem się granie. Naprawdę ten dowódca, jak dla mnie, jest bardzo mocny. Pytanie, jak to będzie wyglądało z talentami i jak on będzie się utrzymał w openie. Bo wiadomo, jest jeszcze opcja, że można zagrać na 3 martwe piechoty. O tym to zaraz sobie przejdziemy, ale pokażę wam po prostu, jak pierwsze te liki. Tak wyglądał pierwszy lik ogólnie, jaki dostaliśmy. Tu było przetłumaczone na angielski, bo oczywiście tam mieli opcję i to właśnie widzicie, to knockdown, czyli złe tłumaczenie było. Bo tam mieliśmy tą wersję po prostu po arabsku, nie? Ale przejdźmy sobie teraz ogólnie, jak byśmy to parowali z tymi dowódcami, bo dobrze dzisiaj Lukas napisał, jak rozmawialiśmy na temat właśnie tych dowódców i w tym momencie, gdyby to można było, gdyby ktoś grał na 3 piechoty, ma 3 dobre marsze, no to w tym momencie, no Guan jest totalna już teraz ława praktycznie, no to zawsze można spróbować tego Williama z nowym dowódcą. Dlaczego nie? Liu może sobie dalej pykać z Aleksandrem. Dlaczego nie? No i Ragnar wali ze Scipio. Dalej, ale żeby będziemy mieć 2 dowódców, to musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Jak to będzie wyglądało w opcji, gdzie Liu byłby pierwszym dowódcą, a Baikyu byłby drugim dowódcą. Lub też na odwrót. Baikyu był pierwszym, a drugim był Liu. To tu popatrzmy sobie na umiejętności. Co tutaj mamy przy Liu?
A tu mamy oczywiście te obrażenia 2250 na 5 targetu, a tam mamy 2400, nie? Redukcja marszu 40%, premia do obrony piechoty jest 20 i szybkości 20, redukcja obrażeń od umiejętności 20%. Tu jest po prostu premia ataku 20%, współczynnik odrobnięcia, czyli smite 300, podstawowych obrażeń, redukcja obrażeń. Mi się zdaje, że Liu może być bardziej wytrzymalszy, tak mi się zdaje, ale z chęcią bym zobaczył sobie, jak ten nowy dowódca, jak mamy tutaj te... Otworzymy jeszcze szybko. Czekajcie, żeby to zminimalizować. Nawet sobie otworzymy tutaj, mamy te talenty. I nawet jak popatrzymy, tak, tu jest do obrażeń, tu mamy do obrażeń, tu mamy PZ zdrowia, no to jest taki bardziej defensywny, to jest bardziej chyba to zdrowie. To, że on im bardziej schodzi, tym mocniej bije. Więc to będziemy musieli przetestować, czy warto go mieć jako Liu plus ByQ, czy ByQ z Liu. Bo wiadomo, że jakby byśmy dali tutaj Williama, gdzie mamy te też talenty, tak mówicie, podrobnięcia, to on ma akurat wszechstronność, a tam będziemy mieli chyba Versality. Tak. To jest samo? Nie. Tak, no to tu będzie Versality, więc może być tak, że jakoś tu talentami będziemy mieszali te talenty ze Smite'em i z tym, plus tutaj. A tak chociaż nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, no bo wiadomo, to jeszcze dowódca, który dopiero wychodzi. Cośmy tam jeszcze mieli takie na tym, to było też na talentach? Nie, to my już atak. Jak wygląda Gorgo? Ja to już była garnizon i obrona, okej. No nie, no w tym momencie może być tak, mówię, albo może być zestawienie Liucze z ByQ, albo to może być ByQ z Liucze. Tak mi się wydaje, że to będzie takie zestawienie i drugie zestawienie to będzie Ragnar z Scipio, no. Wiadomo, kto będzie mógł grać na 3 marsze, to będzie leciało wtedy wersję Williama Wallace'a z ByQ, bo też tak można pójść, ale co wtedy zrobimy z Liucze? Liucze musielibyśmy dać z Aleksandrem, ale mamy wtedy trzeci marsz Ragnar z Scipio i gramy na 3 piechoty. Nie wiem, czy to jest wtedy sens, bo bardzo musicie mieć wtedy, musicie mieć bardzo dużo wojska piechoty, nie? No ale co bądź, ten dowódca jest bardzo dobry, nie? Ja go na bank robię, nie? Wiem teraz, że ja go zrobię, bo ja go dam radę sparować, tym bardziej do testów, jak zrobimy go, to na pewno go fajnie sparuję, tym bardziej, że mam dowódcę piechoty. Więc na pewno to będziemy tak kombinować, bez dwóch zdań. Ja przypuszczam, że ja go gdzieś dostanę w środku KVK, bo pewnie dostaniemy po Z5, gdzie on gdzieś wyjdzie, jak będzie, nie wiem, przez pas 7, może wyjdzie on, może tak być, nie? O. Zobaczymy, jak raporty i testy wyjdą, wiecie? I wtedy się tutaj opowiem, jeżeli chodzi o nasze, jakby tak powiedzieć, takie zestawienia tego dowódcy. No ale jest taka opcja, że Liucze może być tym pierwszym dowódcą, nie? Jest taka też opcja, nie? Zobaczymy po prostu, jaki ten value będzie dostawał ByQ. Jaki value będzie dostawał ByQ jako ten drugi dowódca, jako pierwszy. Czy będzie się go naprawdę opłacało robić jako pierwszy. W ogóle, kurde, patrzycie tak na niego tu, nie? Patrzcie sobie, odpalamy kawalerię. No i powiedzcie mi, że nie wiem, brat bliźniak. Czekajcie, tak? Siema, Marian, Huo Kubing i ByQ. Ty, może to jest jakaś rodzina? Ja muszę chyba historię przelecieć, może tak jest. Nie? Trochę mi gość przypomina tego. Nie wiem, czy oglądaliście bajkę Mulan za małego. To mi przypomina, jak wiecie, coś z tym bohaterem tam, gdzie była Mulan, nie? No ale... No dobra, no... Nie wygląda, to jest naprawdę dobry dowódca, więc jeżeli macie odróżnione, róbcie go, ale... Już teraz wiem, że ten dowódca zrobi robotę, nie? Bez dwóch zdań. No, Lili trochę zaskoczyła mnie, bo tak jak mówię, ja myślałem, że będzie to, ale trochę na mniej i nie będzie aż takiego mocnego uderzenia. A tutaj w tym momencie wchodzimy w 2200 targety. 2200 targety Ragnara. Wchodzimy w Liucze, który bije na 5 targetów 2250. Wchodzimy w Williama Wallace'a. Wymienimy go, niech będzie. 2400 i tam jest też 300 chyba. Tak, jest drobnięcia, no to nawet liczmy te 2700, no. Bo tutaj od tego robnięcia też coś było? Chyba też było. Nie, to jest redukcja marszu. Ragnar tu ma współczynnik trafiony do umiejętności otrzymają w turnę. To 300, no to też liczmy 2,5. Sypio. Pan sypek.
No, Sypek ma 2000 w 3 targety, a on obniża PZ 30%, to też jest, wiadomo, inne value. No i mamy dwóch, który bije targetów. Który bije na typie targetów 2400 plus te dodatkowe zwiększenie obrażeń o 15%. Będzie chore, nie? No nic. Jeżeli chcecie bajek, róbcie go. Panowie, panowie, róbcie go, nie? To jest... To może być naprawdę dobry game changer, nie? Meta nowa, już można tworzyć nową metę, nie? Tylko pytanie, jak to będzie rozłożone. Na pewno piechota, jeżeli ktoś tam gra i ma tyle marszy i ogólnie wojsk i ma tyle giru i ma dowódców, to przypuszczam, że to zestawienie wam powiedziałem na starcie 3 dowódców piechoty nie byłoby takie złe. A może czymś nas zaskoczy, a wiadomo, że jeszcze coś może z artefaktami będzie wyglądało lepiej. Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, bardzo dobry dowódca. W tamtym roku po paru takich dowódców, których dostaliśmy, ja bardzo byłem sceptycznie nastawiony, a w tym roku dostałem naprawdę fajnych dowódców, nie? Pierwszy Artur. Delta, combo, to co tam robi. Zobaczcie sami na KPK. Do tego dochodzi rally dobre, Attila Subotaj jest dobre rally. Ja uważam, że to jest naprawdę fajne rally, jest niezłe. Do tego, no, w kolejnym filmiku będziecie mieli o garnizonie, oni też opowiemy. Może to nie będzie jakaś tam top, ale sami zobaczycie. Słuchajcie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że rozwijamy go, lajkujecie, pchamy do przodu. Pamiętajcie, że już za niedługo puszczę temat Bonfire Gatheringu, który wam nagrałem. Więc jeżeli tylko będziecie mieli jakieś tam pytania, to będziemy wszystko tam organizować. Ja wam jeszcze nagram oddzielny film o Bonfire'ach, będę miał wszystko dograne. Prawdopodobnie w tym tygodniu już będę wiedział wszystko. No i co? Mam nadzieję, że z większością z was spotkam się w Katowicach. Mam nadzieję, że będą też ci, co byli na pierwszej edycji. No i co? I rozwijamy dalej tę społeczność Rise of Kingdoms. Mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Hej.